Bracia Wyansowie nakręcili Straszny Film 2 w mniej niż rok od premiery jedynki, ponieważ studio nalegało, dawaj, kujemy żelazo póki gorące i jak sami powiedzieli, nie, to nie jest dobry film. Skoro sami twórcy mówią, że wyszedł nam pasztet, no to trudno się z nimi nie zgadzać. Fabuły? No jest to nadal parodia, tak, jak najbardziej filmów, horrorów, straszaków i tak dalej, i tak dalej. W ogóle jestem ciekaw, ile tym razem udało Ci się znaleźć. Wpisz mi w komentarzu, ile tam horrorów, a nie tylko, bo też i filmy akcji, i jakieś komedie się pojawiają, ile Ci udało tytułów znaleźć. Może zacznę oczywiście od śmieszności, no bo wiadomo, że niby Straszny Film 2, ale to jest parodia i to nie ma nic wspólnego ze straszeniem. Film jest bardzo, o ile jedynka pokazała pewien poziom, mówiłem wcześniej, jeżeli lubisz filmy Kevina Smitha, wiadomo, żarty wulgarne i tak dalej, to jest w porządku, ale tutaj już poszli o jeden krok za daleko. Wiesz, jeden most, jeden krok, wiesz dokładnie o co chodzi, bo rzeczywiście, kiedy w jedynce mieliśmy, no, kanwa, to był krzyk, no to tutaj ciężko jakiegoś się wzoru dopatrzeć, bo wiadomo, wbijamy do jakiegoś domu, do jakiejś opustoszałej, no, nawiedzonej rezydencji i w tym momencie dziękuję bardzo. Wszystkie chwyty dozwolone, jedziemy hardcorem i to dosyć konkretnie, bo głównie chodzi o sprawy łóżkowe, męsko-damskie i to w, no, nie najładniejszy sposób, po prostu wulgarnie, chamsko. Jeżeli możemy pokazać cokolwiek, no to jak najbardziej to będzie. Nabijemy się z egzorcysty? Pewnie, że tak. No to będą wymiociny, no to będzie szeks i tak dalej, i tak dalej. No po prostu grubo, rzeczywiście grubo i zamiast rzeczywiście śmiać się z wielu aspektów, tak jak było w jedynce, śmialiśmy się nie tylko właśnie z spraw łóżkowych, ale i z seksualności, i z koloru skóry, i z głupich wydarzeń, i z durnych blondynek i tak dalej, no tutaj stwierdzili, nie, tutaj idziemy tylko i wyłącznie w jednym kierunku i no nie, niestety nie jest to rzeczywiście dobry, zabawny, sensu stricte film. Zresztą sami Wyansowie, jak już mówiłem wcześniej, powiedzieli, no chcieliśmy, no ale rzeczywiście nic nie wyszło. Miało być lepiej, bo w rolę księdza McFinney'a bodajże. Tutaj w filmie oczywiście widzimy Jamesa Woodsa, parodia egzorcysty, ale miał się wcielić Marlon Brando. Tak, ten Marlon Brando. Nawet podpisany był kontrakt, zapłacone do tego stopnia, że już nakręcili kilka scen. No, nie kilka scen, bo tam tylko jest wyłącznie powiedzmy jedna scena, ale kilka, że to powiem, ujęć było zrobionych, ale okazało się, że już wtedy Marlon Brando był bardzo schorowany, co po prostu musieli mu do słuchawki, jeżeli mam kontakt z bazą, do słuchawki musieli mu podawać jego tekst, kiedy tylko była przerwa, to musiał być podłączony pod maskę, tlen i tak dalej, no ale niestety w trakcie zdjęć bardzo się rozchorował i no, okazało się, że stan zdrowia nie pozwala, więc jak najbardziej wzięli Jamesa Woodsa, który też nie był nawet drugim wyborem, bo pierwszym wyborem był Bill Clinton, tak, były już wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych, no ale jak widać na pomyśle się skończyło. Na pomyśle skończyło się również, jeżeli chodzi o Britney Spears oraz Christinę Aguilerę, też miało się pojawić w tym filmie, ale stwierdziły, nie, dziękuję bardzo, to jest zbyt hardkorowe dla nas i no w sumie nie ma się co dziwić, bo fabuły jest brak, krótko mówiąc. Próbujemy tam troszeczkę nawiązać może do Pogromców Duchu, może do innych rzeczy. Składamy ukłon w stronę Johna Woo, no wiadomo, bardzo ciekawego reżysera kina akcji, ale ogólnie jakoś to się wszystko nie łączy, nie kompletuje, bo nawet pojawia się Tori Spelling, a jeżeli wiesz, znasz no, Krzyk i tak dalej, no to wiesz, że bodajże w pierwszej części Krzyku, nie strasznego filmu, ale Krzyku, pojawia się informacja, może to było w drugiej, napisz mi w komentarzu, czy była jedynka, czy dwójka, pojawia się informacja, że no, jeżeli będziemy mieli szczęście, to znając życie, nakręcą film o nas, tak, a mnie pewnie zagra Tori Spelling, po czym w kolejnej części Krzyku, właśnie w filmie Stab, pojawia się Tori Spelling i oczywiście tutaj również się pojawia Tori Spelling, więc albo dziewucha ma ogromny dystans do siebie i mówi, a proszę bardzo, to biorę na klatę, puszczam oko, będzie fajnie, będzie zabawnie, albo jest tak tempa, że nawet nie ogarnia, co się dzieje, ale przychylam się do tej pierwszej wersji, że rzeczywiście Tori Spelling jest luzacka i tutaj też było inaczej, ponieważ jej rola w filmie była dużo większa.
ona była jedną z głównych postaci, no ale producenci, nie sami Wyansowie, ale producenci, czyli wytwórnia Dimension, stwierdzili, ok, to my chcemy mieć scenę topless, żebyś pokazała się więcej. Ona mówi, no nie ma takiej możliwości. Dodatkowo wstawił się za nią jej ojciec Aaron Spelling, znany oczywiście producent. No i skończyło się na tym, że jej wielka rola tak naprawdę została zredukowana do tej jednej sceny, gdzie jest w łóżku z duchem, z Kane'em. Ukłon oczywiście stronę m.in. Kane'a Hoddera, faceta, który wcielił się w Freddy'ego, Jasona, Michaela. Między innymi oczywiście. Więc rzeczywiście tak, no pozmieniało się i to po prostu czuć, że ten film nie był zrobiony z pasji, że to nie był zrobiony z serca, że oni tak chcieli i tak miało rzeczywiście być, bo schemat z jedynki jest cały czas zachowany. Cindy ma nowego chłopaka. Mamy scenę, że tak powiem, eksplozji, mamy scenę eksplozji. No i wszystko jest to samo, tylko tak jak w dwójce, więcej, głośniej, mocniej. No i niestety nie przekłada się to, rzeczywiście nie przekłada się to na nic dobrego, nic ciekawego. Nawet takie informacje, że popatrzcie, ten język, który, umówmy się, Reagan w tym filmie używa, pokazuje tego jęzora wielkiego, to jest ten sam, którego używano w Egzorcyście wiele lat temu, no ale kto to sprawdzi, czy to ten sam? Tak, jest stwierdzone, że rzeczywiście to tak ma być, ale czy tak jest? No nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie skomentowałem ten film dla Ciebie, także na końcu będzie odnośnik do filmu. Możesz sobie włączyć w domu Straszny Film 2 i wysłuchać go z moim komentarzem. Czasami jest zabawnie, a czasami jest obrzydliwe, więc różnie to może być, ale czy mogę Tobie polecić Straszny Film 2? No nie mogę. No nie mogę, bo według mnie nie jest to film, inaczej, on może jest zabawny, inaczej, był zabawny, to jest 2001 rok, czyli 22 lata temu, ten film był zabawny, ale bardzo nomen omen brzydko i wulgarnie się zestarzał, bo w porządku, no potem bracia Wyansowie zrobili wiele innych parodii, jakichś tam głupawych komedii, były Białe Laski, było parodia tej serii filmów Paranormal Activity, więc rzeczywiście tam się pojawiało i tam jeszcze kilka było, chyba The Little Guy, więc rzeczywiście oni nas przyzwyczaili do tego, że no będą nam sterować głupie filmy, głupkowate filmy, a no nie zawsze tak było, przecież występowali w dobrych, ciekawych filmach, są przecież, i teraz nie pamiętam, czy Marlon, czy Sean wystąpił w Requiem dla snu Aronofskiego, więc rzeczywiście no nie jest to jakiś tam byle Patryk Wega, tylko powiedzmy porządny twórca, porządny reżyser. No a tutaj no tak właśnie tak się zastanawiam, trzeba wspomnieć i to mnie cały czas bawi akurat jeżeli chodzi o ten film, bo wydaje mi się, że akurat ten konkretny żart, ta konkretna postać się zestarzała bardzo dobrze. Mowa oczywiście o panu Rączce, o Hansenie. Ta jego ręka, jak widziałem, mieszanie w ogóle to ciasta i w ogóle nakładać, no nie wygląda, rzeczywiście jest obrzydliwy, jest ohydny, no ale akurat ta postać mi się jakoś w miarę podoba, również Shorty mnie troszeczkę ubawił. Stonowali Reya, może rzeczywiście mieli tam jakieś wytyczne, bo przecież zresztą sam Keenan Ivory Wayans reżyser powiedział, że scena na przykład nomen omen, właśnie ta łóżkowa Tori Spelling była dosyć bardziej hardkorowa. Tam się działo dużo więcej rzeczy, ale no niestety kiedy przedstawili film do zaaprobowania przez MPAA to jest w Ameryce urząd, który nadaje certyfikaty filmom, no to dostali NC-17, czyli pokazywany tylko i wyłącznie mógł być wtedy w prywatnych kinach, a także w kinach, gdzie pokazywane są filmy dla dorosłych. Dla dorosłych takie, wiesz, dla dorosłych, no ale się okazało, że mówi, co jest grane, o co chodzi. Za dużo pokazujecie, ta scena jest za bardzo hardkorowa, trzeba ją troszeczkę wyedytować. No więc Keenan powiedział, no dobrze, no lecimy z koksem, nie ma problemu i z głównej roli w tym filmie, z jednej z głównych ról w tym filmie Tori Spelling została zredukowana do dziewuchy, która pokazuje się przez kilka chwil i no i nic nie ma, ale to w sumie akurat nic nie stracisz, bo no nie jest to komedia, która porywa, nie jest to komedia, która rzeczywiście sprawi, o proszę bardzo, będzie dobrze, super ciekawie, będzie zabawnie. Nie, częściej to będzie na zasadzie, o jacie, co ja patrzę, po co ja to oglądam. No krótko mówiąc, zdarza się, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej kultowych horrorów, tak, na tej liście jest ich całe mnóstwo.